Elektryczne rowery zyskują na popularności. A ten tutaj, Engway L20 3.0 Boost, ma ambicje stać się jednym z liderów w średniej półce cenowej. Czy spełnia oczekiwania? No cóż, przetestowałem go w różnych sytuacjach. Od miejskich ścieżek po leśne, błotniste dukty. Z tej strony Paweł, a wy oglądacie kanał Techmaniak HD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GVG Mall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30%. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Engway L20 3.0 Boost to elektryczny rower, który wyróżnia się na rynku jako pierwszy kompaktowy e-bike marki z pełnym zawieszeniem. Stanowi on ulepszoną wersję popularnego modelu L20, zaprojektowaną z myślą o szerokim gronie odbiorców. Rower ten ma odpowiadać na potrzeby zarówno osób dojeżdżających do pracy w mieście, jak i tych, które szukają komfortowego i wszechstronnego pojazdu do rekreacyjnych wycieczek. Dzięki swojej konstrukcji i funkcjom Engway L20 3.0 Boost może być również atrakcyjną opcją dla seniorów oraz osób z ograniczeniami ruchowymi. Może i unboxing nie jest zwykle super ciekawym elementem recenzji, ale w tym wypadku uważam, że jest on niezwykle ważny. Do złożenia roweru wystarczy jedna osoba, jednak wniesienie kartonu wymaga już 2 osób. Chyba że macie wózeczek, bowiem taki gabaryt ważący niespełna 42 kg jest nie do złapania jedną ręką. Warto o tym wiedzieć, zwłaszcza jeśli mieszkacie w bloku bez wind. Choć mieszkam w Irlandii, to rower został wysłany do mnie z Polski i muszę przyznać, że sposób, w jaki go zapakowano, przerósł moje oczekiwania. Nic w pudle nie jest luźne. Każdy element został starannie przytwierdzony, owinięty i zabezpieczony. Nawet siodełko ma swoje solidne zabezpieczenie. Można by je zrzucić z drugiego piętra na chodnik i pewnie nic by mu się nie stało. Wyciąganie kolejnych części wymaga odrobiny kombinowania. Opasek zaciskowych jest tu całe mnóstwo, a każdą trzeba przeciąć. W rzeczywistości składanie roweru zajęło mi mniej czasu niż zdejmowanie tych wszystkich zabezpieczeń. Trudno mi sobie wyobrazić, co musiałoby się stać podczas transportu, aby któryś z elementów uległ uszkodzeniu. W sumie nic dziwnego. Engway to popularna i wysoko ceniona marka rowerów elektrycznych. Nawet tu, w Irlandii, często widuję je na ulicach i są sprzedawane nawet w normalnych sklepach rowerowych. Tak nawet z ciekawości zajrzałem na jakąś irlandzką stronkę i widzę, że w przeciągu ostatnich 10 godzin sprzedały się 2 sztuki modelu, który sam tutaj właśnie testuję. Po tej recenzji zrozumiecie, dlaczego ten konkretny model ma takie wzięcie, ale o tym to później. W opakowaniu znajduje się kompaktowa, lecz w pełni funkcjonalna pompka oraz komplet dodatkowych akcesoriów, w tym instrukcja obsługi i zestaw narzędzi. Dołączona instrukcja jest dość zrozumiała, jednak znacznie wygodniej jest skorzystać z dostępnego w sieci wideoinstruktażu, który krok po kroku pokaże proces montażu. Jedynym elementem, który może sprawiać trudność, jest trzpień przedniego koła. Na widelcu rowerowym znajduje się bowiem element montażowy, który, choć wygląda na gotowy do użycia, służy tylko i wyłącznie jako zabezpieczenie podczas transportu. Prawidłowy trzpień, ten niezbędny do poprawnego zamocowania koła, należy odszukać w pudełku z akcesoriami. Wiadomo, że im więcej miejsca do pracy, tym lepiej. Mnie jednak do złożenia roweru wystarczył ten mały skrawek salonu. Teraz, gdy wszystko już złożone, spójrzmy na rower jako całość. Jego rama została wykonana z wytrzymałego stopu aluminium, co zapewnia solidność i trwałość. Według producenta model ten ma maksymalną ładowność wynoszącą 150 kg. Konstrukcja ramy typu step-through sprawia, że wsiadanie i zsiadanie jest niezwykle wygodne, co docenią zarówno początkujący, jak i doświadczeni rowerzyści. Jak pewnie już wiecie, rower ten wyróżnia się kompaktową, składaną konstrukcją, co znacznie ułatwia jego przechowywanie i transport. Po złożeniu bez problemu mieści się w bagażniku hatchbacka. Jeżeli nie mamy innego wyboru, to rower można samemu włożyć do bagażnika, jednak ze względu na jego wagę we 2 osoby będzie Wam znacznie łatwiej. Zabezpieczenia blokady składania kierownicy oraz ramy są solidne i przemyślane, a tym samym nie ma możliwości ich przypadkowego otwarcia podczas jazdy. Model ten jest dostępny w 2 kolorach, czarnym i, jak tutaj, szampańskim. Wspomniałem już, że rower jest ciężki. Otóż ze wszystkimi akcesoriami i baterią waży w okolicach 33 kg. Kierownica jest szeroka na 68 cm, co zapewnia wygodne, pewne sterowanie. Same uchwyty, rączki są również wygodne i nawet po 5 godzinach jazdy bez rękawiczek nie czułem absolutnie żadnego dyskomfortu.
Siodełko jest piankowe z anatomicznym wyprofilowaniem, wygodne nawet przy dłuższej trasie. Z kolei dobór ogumienia zasługuje tu na pochwałę. Engway wyposażył rower w miejskie opony hybrydowe o rozmiarze 20 cali, które dzięki szerokości 3 cali gwarantują doskonałą przyczepność. Jednak największym pozytywnym zaskoczeniem jest zastosowanie tu 3 mm warstwy antyprzebiciowej. Dzięki niej można bez obawy wyruszyć nawet w dłuższą trasę, nie martwiąc się o złapanie kapcia. Oczywiście, żeby nie było, no to ryzyko nadal istnieje, ale prawdopodobieństwo, że jakiś gwóźdź niefortunnie wbije się od boku, jest 1000-krotnie niższe. Komfort jazdy jest zapewniony przez pełne zawieszenie, obejmujące hydrauliczny widelec przedni z regulacją blokady oraz tylny amortyzator o skoku 30 mm. Choć jego zakres nie dorównuje tym wyczynowym rowerom górskim, to i tak zauważalnie poprawia wygodę i stabilność, skutecznie tłumiąc nierówności terenu. Bezpieczeństwo hamowania gwarantują hydrauliczne hamulce tarczowe, dwutłoczkowe z tarczami o średnicy aż 180 mm, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Z kolei za zmianę biegów odpowiada 7-rzędowa przerzutka Shimano Tourney RD TY300. Po każdej stronie metalowych pedałów znajduje się 9 okrągłych wypustek, które zapewniają dobrą przyczepność do podeszwy buta. Minusem jest jednak to, że pedały nie są składane. Rower ten wyposażono w przednie światło o jasności 30 lux, które można aktywować poprzez przytrzymanie przycisku plus na manetce. Tylne światło jest jasne, szerokie i doskonale widoczne. Włącza się ono automatycznie podczas hamowania, a to znacząco zwiększa nasze bezpieczeństwo. Jest tu również zintegrowany i to nader głośny klakson elektryczny. Błotniki i tylny bagażnik są tu standardowym wyposażeniem. Na bagażniku widnieje informacja o maksymalnym udźwigu wynoszącym 25 kg. Muszę przyznać, że jego mocowania wyglądają wyjątkowo solidnie. Postanowiłem więc to sprawdzić, siadając na nim. Ważąc 82 kg, nie zauważyłem nawet najmniejszego ugięcia. Można więc założyć, że te 25 kg dotyczy nie tylko standardowego obciążenia, ale również dynamicznych sytuacji, takich chyba jak, nie wiem, zeskakiwanie z załadunkiem z murków. Oczywiście żartuję i ten rower do tego nie jest przewidziany, ale wydaje mi się, że bagażnik, na którym znajduje się 25 kg obciążenia, spokojnie to wytrzyma. Pod względem ergonomii rower wypada bardzo dobrze. Wyprostowana pozycja jazdy może nie wygląda tutaj wyjątkowo sportowo, ale co najważniejsze, zapewnia wygodę i to nawet podczas długich tras. Komfort jazdy podnosi ergonomiczne siodło Engway z 10-stopniową szybką regulacją wysokości. Wysokość kierownicy również tu dostosujemy. Elektryczne wspomaganie zapewnia silnik o mocy 250 W umieszczony w piaście tylnego koła, zasilany napięciem 48 V. Maksymalny moment obrotowy silnika z funkcją boost wynosi 75 Nm, co zapewnia bardzo dobre przyspieszenie i ułatwia pokonywanie wzniesień. No dobrze, ale przejdźmy teraz do najistotniejszego elementu, czyli systemu wspomagania jazdy. Model ten jest wyposażony w czujnik momentu obrotowego. Jest to zaawansowane urządzenie, które mierzy siłę nacisku na pedały i właśnie na tej podstawie inteligentnie reguluje poziom wspomagania elektrycznego. Działa ono inaczej niż standardowy czujnik kadencji, który aktywuje silnik wyłącznie w reakcji na samo obracanie pedałami. Dzięki zastosowaniu czujnika momentu obrotowego wsparcie jest płynniejsze, takie bardziej naturalne i dostosowane do rzeczywistego wysiłku rowerzysty. Model ten oferuje 5 poziomów wsparcia. Już pierwszy zauważalnie pomaga, choć nadal trzeba wspomóc się siłą własnych mięśni. Trzeci poziom to dla mnie idealna równowaga. Lekko, ale nie przesadnie łatwo. Natomiast czwarty i piąty tryb nazwałbym trybem leniucha. Pedałowanie sprowadza się tutaj niemal wyłącznie do wyznaczania prędkości. Czujnik momentu obrotowego działa bardzo sprawnie, ale zauważyłem tutaj ciekawą rzecz. Przy mocniejszych nawrotach instynktownie naciskałem na pedał. W końcu w zwykłym rowerze byłoby to przecież konieczne. Tutaj jednak na 5. poziomie wsparcia momentalnie dostaję taki solidny zastrzyk mocy, co wymusza sięgnięcie po hamulce. I tak, wiem, winę za to ponosi moje stare przyzwyczajenie ze zwykłego roweru i może jest to coś, do czego się po prostu przyzwyczaję. Natomiast z tego względu też preferuję trzymanie się tych pierwszych 3 poziomów wsparcia, które nie są tak nadgorliwe. Nie uważam, aby była to jakakolwiek wada, natomiast jest to wyłącznie moja obserwacja. To, co może spodobać się osobom starszym, ale też nie tylko, to fakt, że przytrzymując przycisk minusika, na wyświetlaczu pojawia się ikonka osoby przy rowerze wraz z literką P. Jest to tryb pieszy, który nie wymaga już żadnego pedałowania, ale rozpędza i utrzymuje prędkość roweru na poziomie 5 km na godzinę. Możesz tak prowadzić załadowany rower z zakupami pod górkę lub właśnie powolutku się na nim toczyć.
Podczas jazdy w bezwiecznych momentach można usłyszeć pracę silnika, ale jego dźwięk jest subtelny i w żadnym razie nie przeszkadza. Przez 98% czasu to szum wiatru będzie tym dominującym odgłosem. Rower posiada kolorowy, dobrze czytelny i to nawet w pełnym słońcu wyświetlacz LED o przekątnej 3,5 cala zaprojektowany przez Engway, umieszczony centralnie na kierownicy i wyposażony w Bluetooth. Na nagraniach może wydawać się on mniej czytelny niż jest w rzeczywistości. Otóż głównie dlatego, że kamera często była umieszczona na wysokości mojej klatki piersiowej. Ale jak widzicie na tych przebitkach wykonanych z wysokości oczu, widoczność jest absolutnie doskonała. I to pomimo faktu, że na wyświetlaczu wciąż znajduje się folia ochronna, której na razie nie zamierzam zdejmować. Podświetlenie ekranu jest bardzo jasne, ale gdy włączymy nocną przednią lampkę, jego intensywność automatycznie się obniża. U góry znajduje się wskaźnik poziomu baterii. Duża czcionka podaje aktualną prędkość, z jaką się poruszamy, a w prawym dolnym rogu poziom wsparcia pedałowania. Przycisk I przełącza informacje dotyczące przebytego dystansu dzisiejszej trasy, czasu, maksymalnej prędkości oraz średniej prędkości. Model ten jest kompatybilny z dedykowaną aplikacją mobilną Engway, dostępną na platformy iOS i Android. Aplikacja oferuje szereg przydatnych funkcji, takich jak śledzenie tras GPS, nawigacja oraz zapisywanie statystyk jazdy. Umożliwia także zmianę poziomu wsparcia elektrycznego, włączenie przedniego światła oraz nadanie hasła zabezpieczającego rower przed uruchomieniem. Oczywiście ten nadal można fizycznie ukraść, ale bez dostępu do silnika elektrycznego taka kradzież staje się znacznie mniej opłacalna. No super, ale czas teraz na testy praktyczne. Model ten jest zwrotny i łatwy w manewrowaniu, co ogromnie ułatwia poruszanie się w ruchu miejskim. Pełne zawieszenie i wysokie, dobrze absorbujące opony zapewniają doskonały komfort podczas jazdy na nierównych ścieżkach rowerowych i chodnikach. Zaskakujące jest również to, że rower ten sprawdza się również w warunkach takiego lekkiego offroadu. Ścieżki szutrowe, piaszczyste przesieki czy trawiaste polany nie stanowią dla niego żadnego problemu. Dość szerokie opony typu semi-fat tire zapewniają doskonałą przyczepność i amortyzację nierówności, minimalizując ryzyko poślizgu. Choć producent klasyfikuje je jako miejskie, w praktyce okazały się wystarczająco uniwersalne, by poradzić sobie z lekko błotnistymi ścieżkami leśnymi. Co ciekawe, to w porównaniu z typowym rowerem górskim propozycja Engway oferuje tutaj większą stabilność. Właściwości wspinaczkowe roweru są znacząco poprawione dzięki technologii Boost, czyli systemowi wspomagania elektrycznego, który po aktywacji przyciskiem generuje dodatkowy moment obrotowy dochodzący łącznie do 75 Nm. Dzięki temu pokonywanie stromych wzniesień, takich nawet do 20% nachylenia, staje się radykalnie łatwiejsze. System automatycznie dostosowuje moc do aktualnego obciążenia, umożliwiając płynne utrzymanie kadencji nawet na długich, wymagających podjazdach. Zanim przejdziemy do kwestii prędkości maksymalnej, to warto zaznaczyć, że ten model spełnia wymogi europejskiej dyrektywy 2002/24/WE oraz normy EN 15194, co w skrócie oznacza pełną zgodność z przepisami Unii Europejskiej dla tego typu pojazdów. Otóż zgodnie z regulacjami system wspomagania elektrycznego aktywuje się wyłącznie podczas pedałowania i automatycznie wyłącza po osiągnięciu prędkości 25 km na godzinę. Moc silnika nie może przekraczać 250 W, a wsparcie działa proporcjonalnie do siły nacisku na pedały. Mowa tu o tym wspomnianym systemie Torque Sensor. I jest to bardzo ważna informacja, ponieważ dzięki temu rower nie wymaga rejestracji, ubezpieczenia ani prawa jazdy, co czyni go wygodnym i, co właśnie najważniejsze, legalnym środkiem transportu dla każdego. Jednakże zgodnie z przepisami można jechać szybciej, ale tylko i wyłącznie z siłą własnych mięśni. Tu uchwyciłem moment, gdy z lekkiej góry udało mi się momentalnie rozpędzić do ponad 40 km na godzinę. Więc da się szybciej i z górki spokojnie utrzymamy 35 km na godzinę i to bez większego wysiłku. Raz uzyskałem ponad 50 km na godzinę, lecz problem w tym, że ostatnie, 7. przełożenie jest na tyle krótkie, że mielimy wtedy nogami niczym sokowirówka. Prędkość maksymalna jest niczym, jeśli hamulce są złe, natomiast tutaj działanie hamulców oceniam bardzo pozytywnie. Zapewniają one znakomitą siłę hamowania. Na asfaltowej, chropowatej ścieżce o dobrej przyczepności potrafiły zatrzymać mnie niemal w miejscu. Są na tyle mocne, że wymagają takiego precyzyjnego dozowania. Nawet na dobrze trzymającej nawierzchni ich zaciśnięcie do oporu prowadzi do blokady kół, więc naprawdę warto zachować wyczucie. I tego typu testy zostawcie dla profesjonalistów. Moc jest, wygląd jest, hamulce też niczego sobie. Natomiast jak sprawa wygląda z zasięgiem? Otóż producent deklaruje maksymalny zasięg do 135 km, ale jak dobrze wiemy,
To zależy. Na stronie można przeczytać, że według testów laboratoryjnych przy pierwszym poziomie wsparcia pedałujący o wadze 75 kg przejechał 120 km, na trzecim poziomie 100, a przy maksymalnym piątym poziomie wsparcia dystans skrócił się już do 85 km. Oczywiście testy laboratoryjne często mają niewiele wspólnego z realnymi warunkami, więc postanowiłem sprawdzić to samodzielnie. Korzystając z stałej wolnej niedzieli, zaplanowałem rozładowanie baterii od 100% do samego końca, a to okazało się trudniejsze niż mogłem kiedykolwiek przypuszczać. Aby jak najszybciej ją rozładować, jeździłem na piątym, najwyższym poziomie wsparcia, celowo zwalniając i przyspieszając, testując możliwości roweru. Na podjazdach pedałowałem tylko minimalnie, jednocześnie totalnie nadużywając przycisku Boost. Zresztą używałem go nie tylko przy wzniesieniach, ale też przy przyspieszaniu. Moje zachowanie, przynajmniej pod kątem ekonomicznej jazdy, było wręcz naganne. Przejechałem kilkadziesiąt kilometrów trudnych dla rowerów ścieżek po trawie. Po kilku godzinach celem jeszcze szybszego rozładowania roweru wybrałem się do parku i pośród jeleni jeździłem po stosunkowo wysokiej, gęstej trawie. Obierałem też ścieżki leśne, pełne wystających korzeni i gałęzi. Wszystko to, byle jak najszybciej ją rozładować. Domyślam się, że gdybym zobaczył kogoś innego jeżdżącego tego dnia tak jak ja, uznałbym go za kompletnego bałwana, ale była w tym logika, uwierzcie mi. Otóż na asfalcie ten rower sunie bez najmniejszego wysiłku. Utrzymanie 25 km na godzinę to absolutnie żaden problem. Terenowe warunki, wyboje i wysokie podjazdy zmuszają silnik do nieustannej, ciężkiej pracy, co oczywiście przyspiesza rozładowanie baterii. No i jak myślicie, jak długo on wytrzymał? 15 km? Może 20. Wynik mnie absolutnie zaskoczył. Otóż po przejechaniu ponad 63 km dopiero pojawiła się końcówka baterii. No i co? Czy to już koniec zabawy? Czy oznacza to jedynie mozolne pchanie jednośladu do domu? No, powiem wam, że nie, nic z tych rzeczy. Nawet na rezerwie silnik wciąż mnie wspiera, a to świetna wiadomość, bo do domu jeszcze kawałek. 68 km i już czuć, że wspomaganie choć wciąż jest, to jest bardzo, bardzo słabiutkie. Tak, moi drodzy, rower musiał naprawdę sporo znieść, bo przejechałem aż 68 km, z czego tylko około może 20 po asfalcie, a resztę w terenie, który zdecydowanie nie należał do najłatwiejszych. Ostatecznie przekroczyłem 70 km i choć ostatnie 2 km wymagały już w końcu ode mnie większego wysiłku, to silnik wciąż odrobinę mnie wspierał. Cała ta wyprawa zajęła mi 293 minuty jazdy, czyli niemal 5 godzin. Oczywiście nie gnałem na złamanie karku, a delektowałem się każdą chwilą tego wyjątkowego dnia, doceniając jego piękno. Niby fajnie, że mi tyle udało się przejechać, ale ile ty przejedziesz na tym rowerze? No cóż, odpowiedź jest taka jak zawsze, to zależy. Ja ważę 82 kg, a do tego miałem plecak z dużą butelką wody, kurtkę, statyw i kilka tam innych drobiazgów. Jak się domyślacie, waga ma tu ogromne znaczenie. Podobnie jak teren, po którym się poruszamy oraz prędkość, jaką utrzymujemy. Nie bez wpływu pozostaje też wiatr, no i oczywiście poziom ustawionego wsparcia. Dla większości kupujących taki rower będzie jedynie środkiem transportu. Dla mnie ten jeden wiosenny dzień był czymś więcej. Rower stał się narzędziem do odkrywania piękna otaczającego świata. Choć mieszkam w Irlandii od ponad 18 lat, to po raz pierwszy od dawna mogłem na nowo zachwycić się tym, co mnie otacza. Wjechałem na szlaki, których wcześniej nie znałem i odkryłem miejsca oraz osiedla, do których pewnie nigdy inaczej bym nie zawitał. To pierwszy elektryczny rower, który recenzuję na kanale i już wiem, że chcę takich urządzeń więcej. Wcześniej testowałem hulajnogę, ale jej małe kółeczka i brak stabilności w trudnym terenie nigdy nie pozwoliłyby mi przejechać kilkudziesięciu kilometrów w trudnych warunkach. Z kolei rower daje zupełnie nową swobodę eksploracji i przede wszystkim wyższe bezpieczeństwo. Mnie on absolutnie zachwycił, natomiast porozmawiałem teraz o baterii, ładowaniu i efektywności energetycznej. Otóż model ten wyposażono w wyjmowaną litowo-jonową baterię o pojemności 13,5 Ah, co przekłada się na 648 Wh. Możemy ładować ją bezpośrednio, jednak w ramie znajduje się niewielka gumowa zaślepka, którą wystarczy odsłonić, by uzyskać dostęp do portu ładowania. To, co Was zaskoczy, to czas ładowania. Uzupełnienie poziomu baterii od całkowitego zera do 100% wymaga zaledwie 2 godzin. Jest to możliwe dzięki szybkiemu 8-amperowemu ładowaniu.
Oznacza to, że bateria może ładować się z maksymalną mocą 384 W. I rzeczywiście, już na początku przy całkowicie rozładowanej baterii widzimy pobór na poziomie 355 W, który stopniowo rośnie, osiągając nawet 400 W aktualnego zapotrzebowania. Jest to więcej niż nominalna moc dostarczana do baterii, ale pamiętajcie, że sama przetwornica też ma swoją sprawność, co wpływa na ostateczne wartości. Z taką mocą pewnie wszystko płonie, ale niekoniecznie. Po jakiejś godzince ładowania stwierdzam, że zasilacz owszem jest ciepły, ale temperatura baterii tylko minimalnie odbiega od temperatury otoczenia. Szybkie ładowanie to oczywiście ogromna wygoda, zwłaszcza gdy można podładować rower w pracy lub podczas dłuższej trasy. W końcu my też potrzebujemy przerw. Przy omawianiu aplikacji celowo pominąłem zakładkę Battery Health Settings, aby przytoczyć ją tutaj. W niej można regulować szybkość ładowania. 8 A można obniżyć do 6, 4, a nawet 2. 2 A to wciąż 96 W, przy czym pełne ładowanie zajmie wtedy około 8 godzin. Okej, ale ile właściwie kosztuje jazda rowerem elektrycznym? Jest przyjemnie, wygodnie i nawet strome, długie podjazdy pokonuje się bez wysiłku. Ale patrząc na obecne ceny energii, można się zastanawiać, czy coś takiego w ogóle ma sens. Pełne naładowanie baterii zużyło nieco ponad 0,7 kWh energii. Ceny prądu stale się zmieniają, ale według danych na 2025 rok średni koszt 1 kWh wynosi około złotówki. Oznacza to, że przejazd niemal 68 km i to na najwyższym poziomie wspomagania kosztował mnie zaledwie 70 groszy. I tu możecie się zdziwić, bowiem uważam, że żaden inny środek transportu nie będzie tak tani. Nie wiem jak wy, ale gdybym miał pokonać 70 km zwykłym rowerem, mierząc się z wyboistymi, trawiastymi ścieżkami i polegając wyłącznie na sile własnych mięśni, to finałem tej wyprawy byłby desperacki atak na półkę ze słodyczami i to na kwotę zdecydowanie wyższą niż 70 groszy. Żarcik nie żarcik, sami wiemy jak jest. Okej, ale czy jest jeszcze coś, o czym powinniście wiedzieć? Otóż tak, producent oferuje szeroką gamę oficjalnych akcesoriów, które umożliwiają dostosowanie roweru do indywidualnych potrzeb użytkownika. Wśród popularnych dodatków znajduje się kierownica w stylu BMX, nadająca rowerowi bardziej młodzieżowy wygląd i zmieniająca pozycję jazdy. Dostępna jest również torba na bagażnik, znacząco zwiększająca możliwości transportowe tego modelu. Osoby planujące dłuższe wycieczki mogą skorzystać z opcji dodatkowych baterii, a dla jeszcze większego komfortu jazdy na nierównościach warto rozważyć montaż amortyzowanej sztycy podsiodłowej. Już sama nazwa tego modelu sugeruje, że funkcja Boost odgrywa tu kluczową rolę. Czy warto zwrócić na nią uwagę? No, moim zdaniem jak najbardziej. Wymogi prawne nakładają na producentów obowiązek programowego ograniczania mocy silnika do 250 W. Oczywiście bezpieczeństwo to priorytet i muszę się tu zgodzić, ale jak wiadomo, życie pisze czasami własne scenariusze i czasami potrzeba więcej tej mocy. Wyobraź sobie powrót do domu, gdy rower jest obładowany słoikami z gołąbkami i pulpetami z pudliszek. Ciężkie te słoiki, każdy o tym dobrze wie. Podjazd pod górę na standardowych 250 W może okazać się wtedy wyzwaniem. I właśnie wtedy przycisk Boost, który przez 60 sekund podnosi moment obrotowy do 75 Nm, staje się nie tyle pomocą, co wręcz prawdziwym wybawieniem. Umożliwia dosłownie wystrzał pod górkę, nawet z pełnym obciążeniem. I jest to coś, czego inny 250W rower po prostu ci nie da. Opcja Boost okazuje się również niezastąpiona przy dynamicznym ruszaniu spod świateł czy szybkim starcie na skrzyżowaniach, zostawiając samochody w tyle. Przydaje się również podczas wyprzedzania. Nie można też zapomnieć o składanej, ale wciąż bardzo wygodnej konstrukcji i pełnym zawieszeniu, które skutecznie tłumi nierówności i znacząco poprawia komfort jazdy. Jak sami widzicie, jest to interesująca propozycja dla osób poszukujących komfortowego i składanego elektrycznego roweru, który sprawdzi się zarówno w mieście, jak i podczas rekreacyjnych wycieczek. Nie podlega to dyskusji, że L23 Boost ma naprawdę wiele zalet, ale jak każdy sprzęt, nie jest on pozbawiony wad, choć są one nieliczne. Do tych zaliczyłbym jego stosunkowo wysoką wagę oraz brak możliwości składania pedałów. Osobom, które chciałyby jeździć powyżej tych 25 czy nawet 35 km na godzinę, pragnę przypomnieć, że zastosowana tu przerzutka nie jest za bardzo do tego dostosowana. Zwyczajnie brakuje wyższego przełożenia, ale to tyle z wad. W takim razie, czy cena jest adekwatna do oferowanych funkcji? No cóż,
Aktualną cenę znajdziecie w linku w opisie oraz w przypiętym komentarzu i jak najbardziej zachęcam, abyście ją sprawdzili, ale jak sami zobaczycie, niska nie jest, jednak ten rower w przeciwieństwie do wielu podobnych produktów jest w Europie legalny i zdecydowanie nie należy do tandety, a jak dobrze wiem, no po prostu za jakość się płaci. Engway ma już ugruntowaną pozycję na rynku i konsekwentnie dba o swoją markę. Dokupienie akcesoriów, części zamiennych czy baterii nie stanowi problemu, co przy planowaniu wieloletniego użytkowania jest niezwykle istotne. Jednak nie taki diabeł straszny. W obniżeniu kosztu zakupu może pomóc Wam kod zniżkowy. Wpisz TMHD, a cena spadnie nawet o kilkaset złotych. Jeżeli podobał Ci się ten szczegółowo opracowany materiał, to naprawdę proszę nie zapomnij zostawić lajka i komentarza, to naprawdę pomaga. Sprawdź też moją stronę www.techmaniachd.pl, gdzie dzięki intuicyjnemu menu łatwo znajdziesz kolejne inspirujące treści. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się, hej!